While we're kind of waiting for everybody to come back, Podczas kiedy czekamy na ludzi, żeby wrócili, let me just give you kind of a report of what's going on with Streams Ministries powiem wam, co się dzieje w Streams Ministries. and have a couple of people stand. I chciałem, żeby you kilka two osób stand wstało. up, please. Dwóch młodych panów tutaj. This is Adam To jest Adam, and Zachary. to jest Zachariah. Zachariasz. And they're part of an intern program we're just starting. Oni są na takim szkoleniu. And maybe one day some people from Poland can come and intern in America. Może kiedyś ludzie z Polski przyjadą na szkolenie do nas, do naszej posługi. Tak, tak. I hope Okay, that's and so prophetic. yeah. Yes, he's of Polish descent. Tak, Adam jest pochodzenia polskiego. So he already feels like there's something happening inside of him. He was telling us this morning. So it was really good. Więc naprawdę już czujemy, że coś Let's z see. tego, co... This is Ward Coe. To jest Stand up, Ward. Word Coe. He looks, looks kind of Wygląda, like don't mess with me. wygląda na takiego, z którym nie lepiej nie zaczynać. Ward and his wife Marcy, they live in the middle of the United States, Mieszkają w środkowych Stanach, in Oklahoma, w stanie Oklahoma. and they're doing some dream team things at a university there. I tam działają właśnie z taką drużyną tłumaczy snów na uniwersytecie. And Ward will be teaching some things this afternoon. I dziś wieczorem nam będzie coś mówił. They've Po południu. gone through all the classes, Nie będą na wszystkich klasach, and so a będą. Na wszystkich będą. Also coming in this afternoon Także dziś po południu is Mitch Brooks, who was here with me last year. przyjedzie tu Mitch Brooks, który był ze mną tutaj w zeszłym roku And so he'll be teaching some things as well. i też będzie nauczał. He had to drive from New Hampshire, where we live, Musiał przyjechać z New Hampshire, tam gdzie mieszkają, to Montreal, Canada, do Montrealu w Kanadzie, back down 6 hours to Boston. potem wrócić 6 godzin do Bostonu. So he was on the road about 11 hours yesterday, Więc wczoraj jechał około 11 godzin, trying to get a visa to come to Poland. próbując zdobyć wizę do Polski. See, what we didn't know Więc nie wiedzieliśmy tego, is that in America, the United States, we don't have to have a visa to come here. że my wiedzieliśmy, że Amerykanie nie potrzebują wizy, żeby But przyjechać do Polski. apparently, if you're from Canada, you have to have a visa. Ale okazuje się, że Kanadyjczycy muszą. So we didn't know that. Nie wiedzieliśmy tego. So he got a visa yesterday and he'll be in this evening. I że także już wiemy, że dostał wizę i że będzie tutaj po południu. So Mitch is a great guy. To jest wspaniały człowiek. We have moved the ministry now to New Hampshire, Przenieśliśmy się do New Hampshire which happened right after I left you last year. i ta przeprowadzka miała miejsce tuż po moim powrocie z Polski w zeszłym roku. And we've been given a small mountain there Bóg dał nam taką małą górę, that we are going to be using. z której będziemy korzystać. And we're looking to buy an old Catholic convent I chcemy zakupić dawny klasztor katolicki and turn that into a training center. i zamienić go na ośrodek szkoleniowy. And it will house about 100 people. Będzie tam mogło mieszkać około 100 osób. So we can have 100 people from Poland training there this Więc time. możemy tam przyjąć 100 osób z Polski na szkolenie. So you never know what will happen. I nigdy nie wiadomo, co się stanie. So we're very excited about that and what God is doing in the ministry. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym wszystkim, co się dzieje w naszej posłudze. The ministry is growing quite rapidly. Posługa rośnie raczej gwałtownie. The books that I've written are doing very well. I te książki, które piszemy, bardzo dobrze sobie radzą. I'm in the process of writing a series of 7 books now. Teraz jestem w trakcie pisania serii 7 książek About dreams and visions na and temat snów i wizji various encounters with God and angels. i różnych rodzajów spotkań z Bogiem. So that's exciting to me as well. I to też jest bardzo ekscytujące. From Paris, it's only a 6-hour flight to Boston. From Paris? From Paris. Bo z Paryża to jest tylko do Bostonu 6 godzin lotu. And so it's as quick for me to fly from here to Paris, or from Boston to Paris, as it is Boston to Los Angeles.
I dla mnie szybciej, tak samo szybko jedzie się z Paryża do Bostonu, jak z Los Angeles do Bostonu. So where I live now, just north of Boston, Więc tam, gdzie ja teraz mieszkam na północ od Bostonu, is about halfway between Los Angeles and Paris. to jest w połowie drogi pomiędzy Los Angeles a Paryżem. So I can get to either place pretty quick. To w oba miejsca mogę się prawie tak samo szybko dostać. So it's just amazing how travel makes things so easy now. I to jest zadziwiające, w jaki sposób podróż umożliwia różne rzeczy nam w dzisiejszych czasach. So that's opening up a whole new arena of things for us. I to otwiera całkiem nowe perspektywy przed nami. So are the people from Finland are back here, is that correct? Tutaj są ludzie z Finlandii, gdzieś z tyłu są. No, they're not back after the They're break not back yet. from the deal yet. Okay. And are the people from Africa here? Czy są tu ludzie już z Are Afryki? they here yet? No. Not here yet. They'll be at the conference. Is that what? Okay. And then let's see, St. Petersburg. Petersburg. St. Peter's back here. Yeah. Yes. Are you from John Russell's church? John Russell. Jesteście z Pastor? kościoła Is it Johna Pastor Russella? John Russell here. Is your pastor John Russell? Yeah? Yes. All right. I want to talk to you. Pogawarycie. John has been emailing me, John pisał do mnie. trying to get me to come there. Prosił mnie, próbował mnie namówić, żebym tam pojechał. And so that probably is going to happen. I prawdopodobnie mu się to uda. So, Mnie namówić. St. Petersburg, that's a good place to go. Petersburg. Piękne miejsce na wycieczkę. All right. And so you're from St. Petersburg too, Tak, wy też jesteście z but not Petersburga, the same church. ale nie z tego samego kościoła. Wow, that's very interesting. To i bardzo interesujące. All right. Okay. So any other countries here? Jakieś inne państwa reprezentowane? The Czech Republic? Where's the Czech Republic? Where are the people? Czechy. Back in there? Czechy. There and back here. Here and here. There. Okay. What other countries are here? Germany. Germany right here? Niemcy. Very good. And Scotland back there. What else? Any other countries here that are right here right now? Okay, we have some more coming in too, I believe. So I jeszcze jakieś państwa przyjadą z tego, co wiem. that'll be great. Będzie fajnie. Okay. All right, we want to keep going. If we'll put the next overhead on, it has a little triangle. Dobrze, to Or the kontynuujemy i diamond. teraz slajd następny. Z trójkątem. Called, trained, and commissioned. Yeah, there we go. Okay, in prophetic ministry, there's a process. Jest taki proces w posłudze proroczej. And in this process, we can find this, the evidence of this in 1 Samuel. I możemy ten proces zaobserwować w pierwszej księdze Samuela. So in 1 Samuel chapter 2, W pierwszej księdze Samuela w rozdziale 2. let's read. Przeczytajmy. Verse 21. Werset 21. And the Lord visited Hannah, I wejrzał Pan na Annę so she conceived and bore 3 sons and 2 daughters. i poczęła i porodziła 3 synów i 2 córki. Meanwhile, the child Samuel grew before the Lord. Pachole Samuel zaś wzrastało przed Panem. Verse 26. Werset 26. And the child Samuel grew in stature and in favor both with the Lord and men. A pachole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. 1 Samuel chapter 3, Pierwsza księga Samuela 3, verse 19. werset 19. So Samuel grew, I rósł Samuel, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. And all Israel from Dan to Beersheba I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Beerszeby, knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Then the Lord appeared again in Shiloh, Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord.
Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. And the word of Samuel came to all of Israel. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Here we see a process. Widzimy tutaj pewien proces. And this process is a growth process. To jest proces wzrostu. You grow both with men and with God. Wzrasta się w stosunkach z ludźmi i z Bogiem. Samuel had the Lord audibly speak to him. Samuel słyszał Boga mówiącego do niego w słyszalny sposób. Probably when he was 5 years old, Prawdopodobnie miał 5 lat, maybe 4 years old. może 4. And it was around 25 years later I około 25 lat później before Samuel was recognized as a prophet of God. dopiero został on rozpoznany jako prorok Boży. We think it happened in a few verses, Wydaje nam się, że to się stało w przeciągu kilku wersetów. that just a matter of days went by before Samuel was recognized by Israel to be a To się prophet. tak wydaje, że Izrael po prostu bardzo szybko rozpoznał Samuela jako proroka. But it was 25 years. Ale to w rzeczywistym czasie było 25 lat. And in that 25-year process, there was training that went on. I w ciągu tych 25 lat trwało pewne szkolenie. And what we basically find is this. To jest nasze, głównie odkrywamy to, We are first called, że najpierw jesteśmy powołani, then we're trained, potem jesteśmy szkoleni, and then we're commissioned a or potem established. jesteśmy posłani albo ustanowieni w naszym powołaniu. We can't circumvent or cut short that process. Nie możemy skrócić tego procesu. The calling does not take very long. Powołanie nie zabiera zbyt wiele czasu. The Lord appeared to Samuel, Pan ukazał się Samuelowi, spoke to him audibly. przemówił do niego w słyszalny sposób. That may have taken all of a minute, To mogło zabrać jakąś minutę. maybe 2 minutes. Może 2 minuty to trwało. And then he's commissioned. A potem on był posłany. It says the Lord appeared to him again in Shiloh. I jest powiedziane, że Pan się znowu mu ukazał w Sylo. And it was then that Samuel's words came to all of Israel. I to wtedy słowa Samuela stały się znane w całym Izraelu. Or rather, the word of the Lord came to all of Israel through Samuel. A raczej słowo pańskie doszło do Izraela za pośrednictwem Samuela. Okay, so we see again this process. Więc widzimy znowu tutaj ten proces. But here's the thing. The calling is very short. Sprawa jest taka, że powołanie jest bardzo szybkie. And the commissioning is very short. I samo moment posłania też jest szybki. Well, if the call is short and the commission short, what took so much time? Więc jeśli powołanie jest takie szybkie i posłanie jest szybkie, to co zabrało tyle czasu? If it was around 25 years that it took Samuel to become a prophet, Jeśli to zabrało Samuelowi 25 lat, żeby stać się prorokiem. so that by the time he was 30 years old, he was now moving in prophetic ministry. Także kiedy miał 30 lat, to zaczął się poruszać w dziedzinie proroczej. What took so long? Co zabrało tyle czasu mu? It's the training. Szkolenie. See, the training is a long period of time. Szkolenie to jest długi proces. It doesn't just happen. To nie dzieje się tak od. You can't have somebody lay hands on you and say, you are now trained to be a Nie może prophet. ktoś na ciebie położyć rąk i powiedzieć po chwili, o już teraz jesteś wyszkolony. It's like school. To jest jak w szkole. It takes years of learning and understanding. To zabiera wiele lat uczenia się i próby zrozumienia pewnych It would be rzeczy. nice if somebody could just lay hands on us and say, learn. Byłoby miło, gdyby ktoś po prostu mógł położyć na nas ręce i powiedzieć, nabieraj wiedzy. But that doesn't happen in the natural and it doesn't happen in the spiritual either. Ale nie dzieje się tak ani w świecie naturalnym, ani w świecie duchowym. So what do you learn during this training process? Więc czego się uczysz w czasie tego procesu? You learn basically about what I call the 3 pillars of prophetic ministry. Więc w czasie tego procesu nabywasz wiedzę na temat tego, co ja nazywam 3 filarami procesu proroczego. You'll find these in your notes here. You got Też będziesz mieć to w notatkach. 3 areas: the prophet and the gift, Trzy obszary daru proroczego. Dar, the prophet and the church, prorok i dar, prorok i kościół, and the prophet and the man. prorok i człowiek. So how does your gift function in the church? Jak twój dar funkcjonuje w kościele? What is your gift?
Co to w ogóle jest twój dar? And how do you, with your personality, utilize this gift? I jak ty ze swoją osobowością wykorzystujesz ten dar? Well, we'll take a look at the prophet and the church first. Najpierw patrzymy trochę na proroka i Kościół First bardziej. thing we need to understand Pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, is that prophetic ministry and the church, to jest to, że dar proroczy i Kościół it's a function, not a title. to jest funkcja, a nie tytuł. In other words, it's what you do, not who you are. Dar proroczy w Kościele to jest to, co robisz, a nie to, kim jesteś. I am John Paul Jackson. Ja jestem John Paul Jackson. I am not a prophet. Nie jestem I prorokiem. do prophetic type stuff. Robię rzeczy prorocze. But my identity is not in my prophetic gift. Ale moja tożsamość nie jest w moim darze proroczym. My identity is in Jesus Christ. Moja tożsamość jest w Jezusie Chrystusie. My gift is a result of that identity in Jesus. Mój dar jest wynikiem mojej tożsamości w Jezusie. Too many of us identify in our gift. Zbyt wielu z nas utożsamia się ze swoimi darami. And when someone questions what we say, I kiedy ktoś ma wątpliwości co do tego, co mówimy, we then take that very personally. bierzemy to bardzo osobiście. What the Lord wants A Pan chce, is for us not to be offended when people question us, abyśmy nie czuli się urażeni, kiedy ludzie stawiają pod znakiem zapytania nasz but dar. simply deliver the message. Żebyśmy tylko robili, po prostu przekazywali to, co mamy do przekazania. Do you have a postal service? Macie na przykład usługi pocztowe. You receive letters? Otrzymujecie listy. When the postman delivers a letter to you, Kiedy listonosz daje ci list, does he stand around czy on tam jeszcze zostaje? and wait to see if you like what was written to you? Zostaje i chce zobaczyć, czy spodobało ci się to, co było w liście, co do ciebie ktoś napisał. If you don't like what was written to you, does he get upset? Jeśli ta treść listu ci się nie podobała, to czy listonosz jest zdenerwowany z tego Is he powodu? mad because you don't agree with what was written in your letter? Czy on się gniewa, dlatego że ty nie zgadzasz się z tym, co było w liście? Is he happy because you like what was in the letter? Czy on jest szczęśliwy z tego powodu, że ci się list spodobał? No, they deliver the letter and they leave. Nie, on po prostu doręcza list i idzie dalej. We need to learn how to do that. Musimy się nauczyć, aby tak postępować. We need to learn how to deliver the message of God Musimy się nauczyć, żeby przekazywać słowo od Pana and not be angry i nie gniewać się, or too happy ani nie być zbyt szczęśliwym, when people receive it or don't receive it. kiedy ludzie przyjmują to słowo albo je odrzucają. Because it's a function we have. We deliver the Bo word. to jest nasza funkcja. My dostarczamy słowo. It's not a title. To nie jest tytuł. If it's a title, Jeśli to jest tytuł, then sooner or later I'm entitled to something. prędzej czy później będę czuł, że ten tytuł mi daje jakiś przywilej. In other words, somebody's supposed to give me something. To, że ktoś powinien mi za to coś dać. And guess who gets to give it to me? I kto to mi daje te rzeczy? Those who follow me. Ci, którzy za mną idą. You must give to me if I'm entitled to it. Jeśli ja mam tytuł, jeśli jestem upoważniony do tego, to musicie mi coś dać. Well, we're not entitled to anything. Tytuł wiąże się z upoważnieniem, a my nie jesteśmy do niczego upoważnieni. One time I was having an argument with a friend of mine. Raz miałem spór, toczyłem spór He ze was a znajomym. pastor, To był pastor. and I was right. Ja miałem rację. My pastor was wrong. Mój pastor nie miał And racji. it eventually proved to be true. I to się okazało, że tak rzeczywiście było. But that was not the point. Ale nie o to chodziło. The Lord spoke to me. Pan do mnie przemówił And he said, son, you do not have a right to be right. i powiedział: synu, nie masz prawa mieć rację. I think, but I'm right. Ale ja mam rację. He's wrong, I'm right. On nie ma racji, ja mam rację. And he says, yes, but you don't have a right to be right. Tak, masz rację, ale nie masz prawa mieć rację. He said, you have the right to be broken. Masz rację, aby być złamanym. You have the Masz right to prawo, be, żeby być you have złamanym. the right to be crushed. Masz prawo, żeby być skruszonym. You have the right to change and lose your identity. Masz prawo zostać przemienionym i stracić swoją tożsamość. You do not have a right to be right. Nie masz prawa mieć rację. Now get this. Listen to this.
Rozumiecie He to? said, look at how angry you are. Pan powiedział, popatrz, jaki jesteś pełen gniewu. And I said, well, I'm angry because he doesn't know that he's wrong. No gniewam się, bo on nie widzi, że nie ma racji. He said, that's not the point, son. Ale nie o to chodzi, synu. Look at how angry you are. Popatrz, jaki jesteś pełen gniewu. He said, to the degree of your anger Do takiego stopnia, do jakiego jesteś pełen gniewu, is the degree you will take my glory when it comes true. do takiego stopnia przyjmiesz chwałę moją, kiedy to się okaże prawdą. He says, I can't share my secret with you as deep as I want because you'll take the glory. Nie mogę się podzielić z Tobą tą moją prawdą, którą chcę Ci przekazać, tak jakbym to chciał zrobić, z tego względu, że wziąłbyś moją chwałę na siebie. And I will share my glory with no man. A ja nie podzielę się swoją chwałą z żadnym człowiekiem. Oh, my, that hurt. O, to bolało. He said, you must, to the best of your ability, lose your identity. Czyli na tyle, na ile możecie, na ile macie możliwości, musicie stracić swoją tożsamość. He said, you're not a prophet. Nie jesteś prorokiem. You are to be a man of God. Masz być mężem Bożym. Nie You may jest. do prophetic things, Możesz robić prorocze rzeczy, but you are to be a man of God. ale masz być mężem Bożym, człowiekiem Bożym. Sometimes when we think that we have this title, we were a prophet, Czasami myślimy, że mamy taki tytuł, jesteśmy that we are to be prorokiem, esteemed. że wtedy mamy mieć takie poważanie. We're to be held in high regard. Wszyscy mają nas bardzo szanować. People are to listen to us. Ludzie mają nas słuchać. They're to do what we say. Mają robić to, co im mówimy. And what we find out is we begin to feel that we are special. Że jeśli mamy ten tytuł proroka, zaczynamy powoli czuć, że jesteśmy kimś szczególnym. And when we think that we're special, then what happens is we expect people to treat us like we're special. I kiedy zaczynamy czuć, że jesteśmy kimś szczególnym, zaczynamy oczekiwać, że ludzie będą nas w ten sposób traktować, jakbyśmy byli kimś szczególnym. We're anointed. My jesteśmy We have a namaszczeni. gift. Mamy dar. God loves us more than anybody Bóg else. kocha nas bardziej niż kogokolwiek innego. Well, Aha. that's No really cóż. not what the Bible says. To nie jest takie za bardzo biblijne. If you take a look at 1 Corinthians Kiedy popatrzycie na pierwszy list Koryntian, chapter 12, 12 rozdział, verses 23 through 27, wersety 23 do 27, you're going to find out odkryjecie, that the things we think less worthy, że te członki, które nam się wydają mniej godne szacunku, those people that we think less honorable, te osoby, o których myślimy, że są mniej szacowne, those gifts that we think to be more common, te dary, które wydają nam się bardzo takie powszednie, those people and those gifts ci ludzie i te dary, are actually worthy of greater honor. te są godne jeszcze większego szacunku. Let me just read some of this to you. Przeczytam wam trochę. Just so you know it's really there. Tak, żebyście mogli się upewnić, że naprawdę jest tam tak napisane. So 1 Corinthians 12, 1 Koryntian 12 rozdział. verse 23. Werset 23. And those members of the body, A te, które w ciele uważamy which we think to be less honorable, za mniej zacne, on these we bestow greater honor. otaczamy większym szacunkiem, And our unpresentable parts have greater modesty. a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. But our presentable parts have no need. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. But God composed the body, Lecz Bóg tak ukształtował ciało, having given greater honor to the part which lacks it, iż dał pośredniejszemu większą zacność, that there should be no schism in the body, aby nie było w ciele rozdwojenia, but that the members should have the same care for one another. lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. If one member suffers, all the members suffer with it. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. A
A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. So those that we think are less in honor, we actually should hold in greater honor. Także ci, których uważamy za mniej godnych szacunku, powinniśmy tak naprawdę szanować ich o wiele bardziej. But typically in our immature prophetic state, Ale zwykle w naszej niedojrzałej fazie we proroczej demand that people treat us with honor zwykle żądamy od ludzi, aby traktowali nas z większym instead of szacunkiem. us treating them with honor. Zamiast tego, żebyśmy my traktowali ich z szacunkiem. Again, we lose the perspective of Jesus. Znowu dzieje się to, że tracimy punkt widzenia Jezusa. Nie mamy punktu widzenia Jezusa. See, if it's a function, if prophetic ministry is a function and not a title, Jeśli prorocza posługa jest funkcją, a nie tytułem, then what happens is you're no more valuable than any other function in the body. dzieje się tak, że nie jesteś bardziej wartościowy niż jakakolwiek inna funkcja w And ciele. the simple essence of what our function in the body is to be I po prostu sama istota tego, czym nasza funkcja ma być w Kościele, is to simply say this. jest po prostu, żeby mówić w ten sposób. We are to advance the kingdom of God. Mamy rozszerzać Królestwo Boże. What we do is to advance the kingdom. To, co robimy, to rozszerzamy Królestwo. And we do that by helping people. I robimy to pomagając ludziom. Because Jesus said the kingdom is within you. Bo Jezus mówi, Królestwo jest pośród was. Therefore, we must help others because the kingdom begins inside of them. Bo dlatego musimy pomagać innym, bo Królestwo zaczyna się w ludziach. And so, if what Jesus said is to be applied to our lives, I to, co Jezus mówi, ma być stosowane w naszym życiu. then we must recognize that those who sweep the floor I musimy w tym momencie rozpoznać to, że ci, którzy zamiatają podłogę, are just as valuable as those who prophesy. są tak samo wartościowi jak ci, którzy prorokują. And those who change light bulbs or clean the restrooms I ci, którzy wymieniają żarówki albo sprzątają w łazienkach, are just as valuable as prophetic people. są tak samo wartościowi jak ludzie proroczy. And if anything, I they are to be held in a higher honor. jeśli już w jakiś nierówny sposób mają być traktowani, to mają być traktowani z większym We prophetic szacunkiem. people are to hold these other people in a higher honor. My, ludzie proroczy, musimy mieć większy szacunek niż dla nas Unfortunately, samych, that's dla not nich. how we're thought of in the church today. I nie myśli się tak o ludziach proroczych Meaning, obecnie. your pastor typically doesn't think of prophetic people as preferring others. Zwykle pastorzy w kościołach nie myślą o ludziach proroczych jako wywyższających innych niż siebie. But we have to change that. Ale musimy to zmienić. We are to be servants of the church. Musimy być sługami We Kościoła. are to help others achieve the purpose for which they were created. Musimy pomagać innym osiągać cel, dla którego oni byli powołani. Okay, the next one is the prophet and the man. Następny filar to jest prorok i człowiek. The basic premise of this area of prophetic ministry is this. I główną kwestią w tej dziedzinie proroczej God values your character more than he values your gift. jest to, że Bóg ceni twój charakter bardziej niż twój dar. I've learned something. Ja się czegoś I've nauczyłem. learned that when stress comes into my life, Nauczyłem się, że kiedy moje życie wypełnia stres, my gifting gets smaller. mój dar się obniża. And you're going to learn that. I też się tego You'll nauczycie. learn that as your gift becomes more active, Nauczycie się tego, że kiedy wasz dar będzie się coraz bardziej uaktywniał, stress will remove or cause your gift to disappear. stres będzie powodował zanikanie waszego daru. You know, in those moments when you and your wife or you and your husband are not particularly happy with each other. Wiecie, takie są momenty, kiedy
razem ze swoim małżonkiem, nie jesteście tak najbardziej szczęśliwi ze swojej wzajemnej relacji. You know those nights when you're lying on one side of the bed as close to the edge as you can get? Są takie noce, mówię o takich nocach, kiedy leżysz tak blisko brzegu łóżka, na tej stronie łóżka, na której leżysz tak blisko brzegu, jak tylko się da. And your husband or your wife is on the other side of the bed as close to the edge A as they can małżonek get. robi po drugiej stronie dokładnie to samo, jak najbliżej brzegu. You're proving a point. I wtedy coś przez to mówicie. You know, I am upset with you. Ja się na ciebie gniewam. You realize that you're going to come to find that there's very few words from God that come those nights. I odkryjesz, że w takich chwilach, w te noce będziecie otrzymywać bardzo mało słów od Pana. There are very few visions that will come on those nights. Mało wizji przychodzi w takie noce. You see, in stress, your gift will disappear. Widzicie, jak przychodzi stres, to dar zanika. So here's the problem. To jest taki problem. If you stress gift, Jeśli podkreślasz kwestię daru, and you don't even worry about your character will just take care of itself. a nie dbasz w ogóle o charakter się zatroszczy sam o siebie. When your gift disappears, Kiedy dar znika, what is left as an example of who you are in God? co świadczy o tym, kim jesteś w Bogu? Co masz takiego? Your lowly little character. Wtedy zostaje twój malutki, niepozorny charakter. But if you stress character, Ale jeśli podkreślasz kwestię charakteru, equal or greater than your gift, tak samo mocno albo bardziej niż dar, when your gift disappears under stress, kiedy dar zanika w czasie stresu, no one will know your gift has disappeared. nikt o tym nie będzie wiedział. No one will know you haven't had a dream in a long time. Nikt nie będzie wiedział, że przez długi czas nie miałeś snu. No one will know you haven't had a prophecy in a while. Nikt nie zauważy, że już nie prorokowałeś. Because your character actually is still strong Bo twój charakter jest cały czas tak samo mocny. and is what is seen above your gift. I ludzie dostrzegają to bardziej niż twój dar. What we find is that character actually gets stronger during stress. A odkrywamy, że charakter tak naprawdę umacnia się w czasie stresu. While your gift gets weaker in stress, it will get greater. Kiedy dar obniża się, zanika, słabnie w czasie stresu, charakter w czasie stresu rośnie. And so we find that God will take us through many things to train us. I odkryjemy to, że Bóg będzie nas przeprowadzał przez mnóstwo rzeczy, żeby nas wytrenować. And develop our character. I żeby ukształtować nasz charakter. There was a young man named Joseph. Był taki młody człowiek imieniem Józef. You find him in the Bible. Przeczytacie o nim w Biblii. And he became, as you well know, next in command to Pharaoh. I jak dobrze wiecie, stał się on zastępcą faraona. But remember how Joseph started off? Ale pamiętacie, jak zaczynał? A rather egocentric, brash little boy Taki egocentryczny, rzutki młody chłopak, who had a dream. który miał sen. And he walks outside the tent one day after having this dream. Miał ten sen i wychodzi pewnego dnia przed namiot And he proudly proclaims to his brothers, i z dumą ogłasza swoim braciom. "Hey guys, Chłopaki, I had a dream. miałem sen. You're all going to bow down to me. Będziecie się wszyscy mi kłaniać. Isn't this a great dream?" Jaki świetny sen. His brothers did not think so. A jego bracia mieli trochę inny punkt widzenia. And to make matters worse, I żeby jeszcze pogorszyć a sprawę, short time later, krótki czas he później has another dream. miał jeszcze jeden sen. Comes outside of his tent. I wychodzi z namiotu He goes, "Hey, my brothers, i mówi, I bracia, had another dream. miałem jeszcze jeden Not sen. only are you going to bow Nie down to tylko me, wy będziecie mi się kłaniać, the kings of the earth are going to bow ale down to me." królowie ziemi całej będą mi się Wow. kłaniać. Ale numer. That did not make his brothers happy either. Ale to nie uszczęśliwiło jego braci. Their brothers are thinking, Bracia sobie myśleli, this little boy ten mały is chłopiec spoiled rotten. to jest zepsuty do głębi. Dad gives him everything, Tata mu daje wszystko. makes him a special, colorful coat. Daje mu jakieś specjalne, kolorowe szaty. All we got are these brown, drabby coats. My mamy te zgrzebne, brązowe szaty. He's dressed like the rainbow, A on wygląda jak tęcza, and we're dressed like the dirt. a my wyglądamy jak błoto.
It's obvious dad loves him more. No widać, że tata go kocha bardziej. This little snippet. Ten mały kurdów. Let's kill him. Zabijmy go. Let's get rid of this guy. Pozbądźmy się tego. And so they tried to kill him. He was stopped by one of the brothers. They were stopped by one of the Próbowali go brothers. zabić, ale jeden z braci ich powstrzymał. And so they said, okay, if we're not going to kill him, we'll make him a slave. Dobrze, to nie zabijemy go, ale uczynimy z sell him niego into niewolnika. Sprzedamy go jako niewolnika. And that they did. I tak też zrobili. And in the process of all that, I w całym tym procesie, 14 years later, 14 lat później, Joseph arises to be second in the land. Józef stał się drugą osobą po Faraonie. But the Joseph we see meeting his brothers in the final end of this story, Ale kiedy widzimy Józefa, kiedy spotyka braci na końcu tej historii, who ends up giving his brothers everything, który daje braciom wszystko, is a far different Joseph than the Joseph who proudly proclaimed, hey guys, you're going to bow down to me. to jest inny Józef niż ten, który na początku powiedział braciom, będziecie mi się kłaniać. What happened? Co się stało? Character. Charakter. He had no character as a little boy. Jako chłopiec nie miał charakteru. He had great character as a man. Jako mąż Boży miał wielki charakter. The problem is getting character is very hard. Problem polega na tym, że nabywanie charakteru jest bardzo trudnym procesem. Character is the hardest thing to get and the easiest thing to lose. Charakter jest taką rzeczą, którą najtrudniej zdobyć, a najłatwiej stracić. Character is vitally important to us. A charakter jest dla nas życiowo istotny. It's the beginning step of getting people to believe we have a gift. To jest pierwszy krok do tego, żeby przekonać ludzi, iż mamy dar. You see, in Psalms 105, W Psalmie 105, verse 19 werset, it tells us about Joseph. mówi nam ten psalm o Józefie And it says this, i mówi w ten sposób. the word of the Lord tested him Słowo Pana wypróbowało go, until the word came to pass. aż się wypełniło. Now that word tested To słowo wypróbować insinuates sugeruje, that it's like a test in school. tak jak to jest, jak mamy test w szkole. You pass the test, you advance. Jeśli przejdziesz ten test, przechodzisz do You następnych keep rzeczy. passing tests and you advance. I przechodzisz kolejne egzaminy i ciągle idziesz naprzód w And it's edukacji. in that passing of the tests I właśnie przechodząc te różne egzaminy, zdając te egzaminy, that the word of the Lord came to pass. właśnie w tym procesie wypełniło się Słowo Boże. Here's a principle I've learned. Nauczyłem się takiej zasady. The greater the prophecy, Im większe proroctwo, the greater the test. tym większa próba. So when you receive a great prophecy, Więc jeśli otrzymasz wielkie proroctwo, you will go through a great test. przejdziesz przez wielką próbę. The test always precedes the fulfillment of the prophecy. Próba zawsze poprzedza wypełnienie się proroctwa. In other words, Innymi słowy, that you will always go through the opposite before the prophecy comes true. zawsze będziesz przechodził przez przeciwieństwo tego proroctwa, zanim ono się spełni. So you find that Joseph, who was to have his brothers bow down to him, Więc Józef, który miał proroctwo, że bracia będą mu się kłaniać, sold into slavery by those brothers. został przez tych braci sprzedany w niewolę. You see the Moses, who was to lead the children of Israel out of captivity, I Mojżesz, który miał wyprowadzić naród wybrany z niewoli, exiled from the people he was to lead out of captivity. został wygnany spośród ludu, który miał wyprowadzić z niewoli. Even in the New Testament, Nawet w Nowym Testamencie. you see Timothy, young Timothy, Widzicie młodego Tymoteusza. sitting in his church office in Ephesus, Siedzi w tym kościele koło Efezu. and you see Paul having to write him 2 letters, I Paweł pisze do niego 2 listy, exhorting him not to give up on that prophetic word spoken to him. w których upomina go, żeby nie poddawał się, żeby nie rezygnował z tego słowa proroczego, Why które would he zostało mu exhort him dane. not to give up? Dlaczego Paweł musiał mu pisać, mu go napominać, żeby się nie poddawał? Probably because Timothy was saying,
nothing Paul has said is coming true. Prawdopodobnie dlatego, że Tymoteusz mówił, nic, co Paweł mi powiedział, się nie spełnia. And unless you understand I o ile nie zrozumiecie, that the greater the prophecy, the że greater the im test, większe proroctwo, tym większy test, tym większa próba, you can go through times of great discouragement. możesz przechodzić przez czasy wielkiego zniechęcenia. Let me say it another way. Powiem to inaczej. The depth of your valley Głębokość twojej doliny prophesies the height of the coming mountain in God. prorokuje wysokość góry Bożej, która nadchodzi. Let me say it another way. Jeszcze inaczej. The greater the battle, Im większa bitwa, the greater the victory. tym większe zwycięstwo. No great victories without great battles. Nie ma wielkich zwycięstw bez wielkich bitw. Little bitty battles, little bitty victories. Maciupeńkie bitwy, maciupeńkie zwycięstwa. So the enemy will always be given the first shot to destroy the vision. Więc zawsze będzie miał wróg okazję, żeby zniszczyć wizję. And that will justify God giving you the vision or fulfilling the I prophecy. to da Bogu możliwość, da mu prawo, żeby dać ci spełnienie. It's the scales of justice. To są ta równowaga, waga The prophecy is given, sprawiedliwości, the enemy attacks, że jest proroctwo, atakuje nieprzyjaciel tilts the scales in his favor, i na swoją stronę przeważa. and now the Lord is justified in giving you the prophetic word. I wtedy Bóg ma możliwość, ma powód, żeby dać ci prorocze słowo, żeby wyrównać. To balance things out. Żeby wyrównać. And that's what it means. The word of the Lord tested him. To właśnie miałem na myśli. To, że Boże Słowo go próbowało, Until the word came to pass. dopóki się nie wypełniło. So we develop our character. We develop our love for others more than ourselves. Więc nasz charakter rośnie i nasza miłość do innych zaczyna być większa niż nasza miłość do siebie. And then the third pillar I wtedy ten trzeci in this training process filar w szkoleniu, is called the prophet and the gift. prorok i dar. You begin to learn what's the difference between a visitation and a translation. Zaczynasz rozumieć, jaka jest różnica między objawieniem a tłumaczeniem. Or a transportation and a trance. Co to jest różnica między przeniesieniem a transem? Or a dream and a vision. Między snem a wizją. We begin to learn the difference and what to do with them. Zaczynamy rozumieć, jaka jest różnica i co z tymi rzeczami robić. We begin to learn when to give a word and when not to. Zaczynamy się uczyć, kiedy przekazywać słowo, kiedy go nie przekazywać. We learn self-control in giving the word. Uczymy się kontrolować siebie w procesie przekazywania słowa. We learn about favor with God and favor with man. Uczymy się na temat łaski u Boga i łaski u ludzi. So all these things get incorporated into our gift. Więc wszystkie te rzeczy są wcielone w nasz dar, są częścią naszego daru. We learn that even Jesus had to grow in favor with God and man. Uczymy się, że nawet Jezus musiał wzrastać w łasce u Boga i u ludzi. It's not compromise. To nie jest kompromis, nie ma kompromisu. It is the understanding of how God operates. To jest zrozumienie tego, jak działa Bóg. We will talk more about this later in the course. Będziemy o tym więcej mówić. Okay.